Siemano, witam cię na kanale Ifymek. Dzisiaj lecimy z konfrontacją McDonald's kontra Popeyes. Mamy dwie nowe pozycje na Halloween. I wiesz co ci powiem, nie tylko tutaj mamy również produkty z Halloween. Mamy pełno różnych produktów. Są na przykład pierogi Buldaka za 5 dych, których nigdy nie jadłem. Jest po prostu pełno rzeczy do testowania, więc nie zanudzam cię, tylko zaczynamy z pierwszą rzeczą. I zaczynamy od tych lodów, które były na wstępie, ponieważ już się roztapiają, nie ma czasu, trzeba je testować. To jest smak dynia z pomarańczą od Willisha, dostępny w Lidlu. Cena? Tutaj bierzemy, testujemy, zobacz jak już się rozpadają, więc muszę tutaj działać szybko. Akurat takie roztopione lody są idealne do spróbowania, bo często właśnie długo się czeka, aż wydobędzie się ten smak taki rozpuszczony. Faktycznie czuć dynię i skórka pomarańczowa i to mi to siedzi, spoko. Ja lubię takie oryginalne smaki, ale dopóki nie spróbujesz tej pomarańczy, tej skórki pomarańczowej, to jest taki vibe, jakby się taką mrożoną dynię po prostu ugotowaną zjadło. To jest mango? Ale jest trochę posmak mango, więc może być. Śmietanka, mleko, cukier, ciasto dyniowe. Nie, krem o smaku ciasta dyniowego. Nie ma. Powiem ci tak, ogólnie bardzo ciekawe lody. Smak nie zapowiadał się dobrze, a smakuje to bardzo fajnie. Dałbym 5 na 7. Fajny item halloweenowy, zobaczymy jak pójdzie później. Teraz lecimy z takimi pierożkami. Mamy tutaj pierożki od Buldaka. Dla mnie to jest nowość, nigdy tego nie widziałem w Poznaniu. Zawsze widziałem to w internecie, zawsze widziałem to do zamówienia albo w warszawskich sklepach, ale nigdy nie widziałem tego u siebie w Poznaniu. No i w końcu to dorwałem. 5 dych za pierogi carbonara. 700 gramów cała paczka. No i tak się prezentują przygotowane. Już tutaj są cieplutkie, pyszne i do spróbowania. Ja na końcu, bo pamiętaj, goście zawsze piersi, ty jesz na końcu. Dobijmy tu 5000 polubień, to będzie mega kozak. Ostatni odcinek bardzo fajnie wszedł na tym kanale, więc podtrzymujmy tą pasję. Pasję? Subskrybuj ten kanał, łapkuj, a my lecimy z pierogiem. Zobacz. Tak wygląda. Oj, chyba ostry, bo tam już tutaj ktoś przełknął. Od razu jest smak zupki. Jest identyczny jakby, nie wiem, aromat, smak, ale jest mega po prostu jakbym spróbował Buldaka. I jest pikantny, serio no. Jest typowy vibe z jakbyś jadł Buldaka, tylko że w formie takiego ciasta. Szczerze mi to siedzi. Dobre. Ale ostre. Aż mi wrócił smak. Ale dobre są w smaku. Są zajebiste, patrzcie. Ogólnie nastawiałem się średnio przez tą cenę i ogólnie przez to, że jak może smakować coś co z makaronem i taką zupką w pierogach. Ale jest bomba. O, skład jest gruby. Biała kapusta, białko sojowe, makaron ze słodkich ziemniaków, czyli bataty tu są. Ogólnie skład jest mega długi, mega dziwny, ale jest dobry, więc no, nie jest to za zdrowy produkt, ale naprawdę bardzo smaczny. No szczerze dałbym 6 na 7 chyba, bo naprawdę mi smakują mega. Smakowo ja bym dał 6, ale przez to, że takie ostre to... Ja lubię ostre, no. 5, więc... Znaczy lubię ostre, ale nie do przesady. To jeszcze jest tak na granicy. Ja bym dał 6 na 7, naprawdę. Może być 6. No, pierwsze miejsce na razie. Ten item będzie ciężko przebić, zobaczymy później co będzie. Mówi się, że słodkim zniwelujesz ostrość, więc zobaczymy sobie teraz nowe owoce w żelu od KFD, 82% owoców, smak ananas, mango, brzoskwinie, wiśnie, maliny w żelu oraz truskaweczka. Wszystko masz do dorwania na sklepie KFD, pamiętaj kod IFYM, oddajcie rabacik przy zamówieniu. Tak się prezentują, naprawdę to jest nowość godna spróbowania. Bierzemy sobie ananas, mango, brzoskwinia. Kto oglądał najnowszy odcinek na kanale, to już wie, że te owoce były testowane. Bierzemy sobie malinki. Moja topka jest taka, malinki na końcu przez to, że wchodzi w zęby. Później bierzemy sobie ananas, brzoskwinia, mango. I aktualizacja, bo wcześniej truskawka była na pierwszym miejscu, a teraz dałbym wiśnie na pierwszym miejscu. Bardziej mi zasmakowały wiśnie i szczerze wiśnie daję na pierwsze miejsce smakowe petarda. Do omleta, po prostu żeby sobie pojeść do serka wieskiego, jest naprawdę mega grubo. Dam je 6 na 7, jeżeli chodzi o wszystkie smaki, ale Buldaka, przez to, że to jest takie słone, obiadowe, zostawię cały czas na pierwszym miejscu, ale naprawdę mega polecajka, zajebisty produkt z KFD, polecam ci. No i pamiętaj, kod oddaję ci rabacik i to nie dlatego, że to jest reklama, że to polecam, tylko naprawdę to jest mega dobre i naprawdę zamów i przekonaj się, żebyś samemu sobie zobaczyła, że to jest naprawdę game changer, jeżeli chodzi o owoce, obniżona zawartość kalorii. I tego nie dostaniesz w markecie, tylko na stronie internetowej, z racji tego, że po prostu sklepy narzucają wysokie marże i ciężko dostać dobry produkt w niskiej cenie i na przykład to 50 około kalorii na 100 gramów jest naprawdę mega petarda. Lecimy dalej. No to teraz mamy Pringlesy. Tu jest mega dziwny smak. Halloween kojarzy się z dziwnymi smakami i to tutaj dołącza. Mamy smak karmelowo-maślany, czyli coś na słodko. Chipsy na słodko są mega dziwne. Nie mogłem się powstrzymać kupując inne smaki dziwne. Mamy tutaj Pringlesy o smaku bajgla, czyli już standardowe. Mamy tutaj Pringlesy takie ala takisowe, czyli z limonką. O smaku takiego steka, takiego burgera, takie kanapki po prostu cheesy steak. Wersję Passport, czyli tutaj jest taka wersja
wersja zagraniczna i mamy tutaj wersję black pepper oraz parmezan, a tutaj po prostu 7-warstwowy dip. I pierogach! Naprawdę, no. Proponuję rozpocząć od tych karmelowych. Znaczy, jak pachną? Jak karmelki, Werther's Original. No to nie ma szans. No pachną jak Werther's Original. Taki chips. Ja obstawiam jej 1-2 na 7. Zajebiste. Pycha są. Zajebiste. Maślano-karmelowe pyszne. I one są też słone. Jak słony karmel to by był. Nie. Ale pycha. Ja bym to jadł. No to serio. Mega dziwny smak i mega mi smakuje. Takie palone, słone masło z delikatnym posmakiem karmelu. Nie, 2 nie, ale 3 maksymalnie bym dał. No dobra, to musimy jakąś wspólną ocenę dać. Nie, dawaj tak jak... Nie, no bo ja jestem dziwny. Jak już wspominałem kiedyś. Ja bym dał 4, 3, no to powiedzmy, że damy je... Ja bym dał 4, bo na serio, no kuszę się o 5 nawet. No to daj. To damy łącznie 4, naprawdę dobre, dla świrów takich zfiksowanych do spróbowania. Teraz lecimy sobie z tym black pepper parmesan. Ja ogólnie lubię Pringlesy, więc każde dla mnie będą dobre. No to tu w ogóle nie czuję smaku. Każde dla mnie będą dobre. Nie wiem, czy po tych ostrych, czy po tym karmelowym. Delikatny ser, ale taki mega delikatniutki. Albo wywietrzałe, albo coś jest nie tak. Ale szczerze mi to bardziej smakuje jak klasyczne Pringlesy, tylko z delikatnym takim posmakiem sera na końcu. Tu bym truje dał. Maksymalnie. Bo ogólnie spoko chips, ale smaku takiego jakiego nie czuję tutaj, który dedygują na opakowaniu. Ty byś pewnie 4 dał. No ja bym dał więcej niż te karmelowe, na pewno 4 bym dał, ale... No to dajemy 4. Nie, no daj. Nie, dajemy 4 na równi. Teraz lecimy z bajglem. Tu musi wspólna opinia, pamiętaj. Ja mam dziwne smaki, on ma takie bardziej standardowe. O, jak pachnie. Czy to jest smak bajgla? Może takiej wieloziarnistej bułeczki? Bez szału. Troszeczkę może faktycznie ze Starbucksem, ich bajglem takim starbucksowym to się kojarzy. Lekko masło na końcu czuć, ale tak mega lekko. No to ja bym niżej dał niż te. 3 na 7 dałbym. Mexican street food to będą ala takis. No, tak się prezentują. Delikatna limonka, nie jest taka mocna, nie są ostre nic, więc są po prostu jakby z vibe'em takisów, tylko że bez ostrego posmaku. Taka po prostu limonka, cytrynka. Mało wyczuwalny smak, bardziej kukurydzę tu czuję po prostu niż po prostu coś bardziej limonkowego. 2, 3 na 7? No, coś takiego. 2 nawet, no. Czyli dodajemy za bajglami. No to teraz cheesy steak, to mi się wydaje, że będzie zajebiste. Uwielbiam kanapki takie ala cheesy steak. To pewnie jak cheeseburger będzie smakował. No i tak pachnie. Dziwne są. Szczerze mówiąc, taka jakaś cebula, bym powiedział. Cebula z dziwnym posmakiem takiej gorzkości. Nie, no to te... Słabe. Te chyba, no kurde, na równi z tymi bym powiedział. Też patrzę. No, 2 bym powiedział. Załamali mnie. No i teraz smak, do którego nie mam żadnego nastawienia, ponieważ to jest jakiś meksykański sos z serem i salsą. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, co to może być za smak. No, tak, pachną salsą. Połamane w środku. Mega słone. Oliwkę może gdzieś tam wyczułem, ale taką lekko gorzką. Ale szczerze mówiąc, ta sama półka co tamte. Ja się zawiodłem na tych Pringlesach, No. strasznie. To szczerze, dla mnie najciekawsze te są. Dla mnie te obok. Może te? No. Te? No. Okej. Czyli te mniejsze opakowania wypadły lepsze niż te standardowe duże. Te trochę strata siana. A te do spróbowania, jak wolisz takie dziwne smaki to te, jak wolisz standardowe to te. Ale ogólnie na topkę to nie wjeżdża, ale poczekaj, bo jeszcze mam jeden produkt. Z KFD mamy tutaj majonez truflowy i to mi się wydaje, że fajnie spróbować z chipsem, więc weź swój ulubiony smak. Ja sobie wezmę też ten, bo w sumie słodki z majonezem to nie będzie za dobre. Więc sobie biorę i sobie tak delikatnie daj i oceń, jak według ciebie to smakuje. No, on jest bardzo intensywny, jeżeli chodzi o truflowy posmak. Więc jakby do sałatek będzie według mnie fajny. Nie bój się powiedzieć prawdy, bądź szczery. Ogólnie powiem ci tak, że fajne są te sosy majonezowe, ale uważam, że trzeba lubić mocno trufla, żeby to zasmakowało. I ja bym dał tutaj 4 na 7, 5, jeżeli chodzi o sam taki dodatek. Uważam, że jak za dużo się da tego sosu, to on będzie po prostu za mocno przytłaczał. Ale no, mi smakuje. Dobry jest. Ja bym dał 4-5, tak, więc nie wiem jak ty. Też podobnie 4-5. Okej, no to powiedzmy, że ja bym bardziej został przy 4. Wiem, że KFD ma dużo lepsze smaki. Ten akurat, no mówię, ja nie jestem takim zajebistym fanem właśnie. trufli, no. Więc jeżeli bym lubił trufle, to na pewno dałbym wyżej, ale ja zostawiłbym bardziej 4. No to dałeś 4. No, więc no tyle, cała prawda. Kotif na KFD. To dorwiesz w Żabce, to ogólnie cena, 15 zł za kryształ, normalnie mega grubo. No, kryształ I o co chodzi teraz? No kryształ w cenie, ale o co chodzi teraz? Mamy jakieś kostki tutaj i co, to się rozwala się czy co? No to jaki jest smak? Ja biorę Breaking Bad. No to daj pół, ja też chciałem. Breaking Bad. Ej, to się tak rozwala. No w środku masz takie gumowe. Ale to jest takie miękkie, zobacz. No. Co jest? Kryształ.
To jest cukier sam. Ale zęby bolą od tego. Okropne. Ej, no to dramat ci powiem. Ej, to jest najsłabszy smak. Tamte by w miarę, ale okropne. Woda, cukier, zagęszczony sok i jabłkowy. Dramat, serio, ja bym to dał 1 na 7. No ten niebieski to też bym dał 1 na 7. Okropne. Dobra, biorę... Ej, centralnie, teraz mi wjechało. No centralnie, wiesz o co chodzi, nie? Ale mnie to naładowało, czuję. Żartuję, ale... Dobre. No nie, słabe. Dobra, przechodzimy do Principolo, może to będzie lepsze. To uważam, że może, ale jak to jest, że jest środek z Principolo, a oblany mleczną milką czekoladą? No. Jak pachnie milką. Zobacz. No milka. Ja nie mogę. Zobacz. W ogóle czy jest jakiś wafelek oblany czekoladą milki? Taki chrupki? Nie pamiętam, ale jakoś tak słabo wyczuwalna chyba ta milka, co? No, ja bym nie powiedział, że to jest milka. Ja bym powiedział, że to jest Principolo mleczne chyba. Nie próbowałem w sumie, ale bym powiedział, że to jest Principolo mleczne. No, zawiodłem się. No takie Principolo. Zgasiło mnie to. Ja bym dał 3 na 7, 4 max. Nie no, mi smakuje, nie? Ja bym dał 4, no ale zawiodłem się, tak? No oczywiście, no nie, no dobra, to 5 powiedzmy, ale no myślałem, że 7 na 7. Ja bym dał 5, bo mi mega smakuje, tylko nie czuć. No to 5. Dajemy 5, ale no lipa. Myślałem, że to będzie lepsze. Sprawdźmy te fast foody, może to nas zaskoczy. No to lecimy w końcu z testem fast foodów. Tego jestem w tym odcinku najbardziej ciekawy. Wielki pojedynek Popeyes kontra McDonald's. Zobaczmy, co w te Halloween będzie lepsze. Ale z Popeyesa jest więcej opcji do wyboru. Tyle ci powiem. Jest wielka torba. Oprócz bułki są jeszcze tutaj skrzydełka, które są w 5 różnych smakach. 3 są wersje nowe, 2 już się pojawiły wcześniej. Z racji tego, że nie pamiętam, czy testowałem, ja tyle jem jedzenia, że nie pamiętam, czy testowałem, czy nie tamte 2 pozostałe smaki, ale na pewno nie testował ich Wojtek, więc specjalnie dla niego wziąłem 5 smaków. Bang, bang. Mega big win. Dobra, to lecimy od pierwszej opcji, czyli mamy tutaj Hot Lemon Pepper Wings. Takie skrzydełeczka. Tutaj sobie uwalimy ręce, ponieważ te kurczaki są glazurowane, są w takiej oklejonej panierce. No i tak to się prezentuje, zobacz. Dostajesz takie skrzydełko oblepione. Z tego co tu widzę, no to będziemy lekko mieli ostre. Będzie pieprzny tutaj smak i z dodatkiem cytryny. Okej. Cytrynka wyczuwalna od razu. Nie wiem czemu, ale od razu mi się skojarzył vibe ryby pokropionej cytryną. Nie wiem, czy ty też tak masz? No, ale jak dla mnie trochę chyba za mocno ta cytryna, nie jestem jakimś fanem. Tak? No, jakoś tak nie do końca mi siedzi. A szczerze mi mocno. Tak? Cytryna jest mocno na panierce. Jak ją już zjesz, to samo mięso w ogóle nie ma cytryny, ale dla mnie to się komponuje fajnie. No, ja bym tu taką 4, 5 dał, ty pewnie 3. 3 bym dał. No, to wspólnie damy 4. Jest naprawdę ciekawy smak, ale myślę, że trzeba mieć to coś w smaku, żeby albo to lubisz, albo tego nie lubisz, bo jest to specyficzny smak. Ale się ubrudzimy dzisiaj. Mam nadzieję, że moje białe już jest brudne. Yeah. I ledwo gościu wziął nuggets. To jest brudne? Chyba jest brudne. Chyba tak. Ja nie mogę, chciałem powiedzieć, zaczynamy challenge. I po challenge'u. O, no i koniec challenge'u. Na start fajne. Tutaj bierzemy teraz sobie wersję Garlic Parmesan Wings, czyli czosnkowo-parmezanowe, To może być kozak. serowe wingsy oblepione, dużo sosu. No ogólnie Popeyes mi się wydaje, że kalorycznie wychodzi naprawdę konkretnie. Nie liczyłem makro, szczerze mówiąc, bo tutaj skupiamy się na smaku, ale myślę, że to jest takie porządnie tłuste danie. Garlic. Ale takie trochę mdłe w smaku dla mnie. Tam było takie wyraziste, było trochę ta pikanteria dodaje smaku. Taki bardziej maślany posmak tutaj jest. Na pewno to bardziej neutralne. Myślę, że to aż mnie zapiekło ucho. Co jest? Na pewno to więcej osób polubi, bo to jest taki standardowy smak. Czosnek, ser. Dużo osób to lubi. Ja myślę, że tutaj faktycznie można to lekko wyżej dać. Ja bym również 4 dał. Nie dużo lepiej niż tamto według mnie. No po prostu inny smak. Teraz lecimy Bold Barbecue Wings. To chyba właśnie nie jest nowe, tylko to już było. Ciemna glazura, barbecue. No mi się wydaje, że skrzydełko barbecue, no to jest klasyk i to musi być pyszne, nie? Oczywiście mocna glazura, sos barbecue, fajnie to wszystko się prezentuje. Ale szczerze, nie wiem czy mnie chyba ten poprzedni bardziej smakował. Czosnkowy? No, dla mnie tamte smaki ciekawsze były. To taki standard, taki klasyk. Ja lubię nowości, lubię nowe smaki.
Ale też dobra. Też dobre, no myślę, że też 4 bym dał, no wszystko na równi, tylko po prostu różne kubki smakowe tutaj grają. Ogólnie w sumie no te wingsy tak sobie myślę, że każdy dałbym na co najmniej 5, tak sobie teraz myślę, no bo jednak to jest spoko przekąska, nie? Ale czy 4 czy 5, ale ogólnie spójne smaki są po prostu i żaden nie jest jakiś super mega lepszy. No to lecimy sobie z Voodoo Wings, te chyba też już były w ofercie. Voodoo Wings, one są chyba lekko pikantne i to chyba taki jest azjatycki sosik taki, czuć, taki jakbyś z baru takiego miał pikantny, tao, no, coś takiego. Szczerze mi chyba to średnio smakowało z tego co pamiętam, ale zobaczmy, może dzisiaj będzie lepiej. Nie jest to złe, ale czuję taki dziwny posmak. Ten sos nie do końca mi leży, ale też nie jest złe. No złe nie, na pewno. Też dałbym 4, ale po prostu no ciutkę tam minimalnie mniej. Ale to wkręca, bym mógł to jeść i jeść, tak? Ja nie mogę. Ja kiedyś zrobię challenge, chyba 100 skrzydełek challenge. No to dawaj, robimy. No i człowieku wyzywasz mnie, no to okej. No to robimy. No to robimy. Piszcie teraz 100 skrzydełek w komentarzu, 100 wings, komentarz taki, to robimy taki challenge. Na ten kanał. Dobra. Może zmienimy kolejny kanał w challenge. Albo możemy zrobić kto zje więcej kalorii. O, grube tutaj deklaracje, grube deklaracje. Piszcie czy chcecie, a my lecimy z kolejnym smakiem. Onion. Teraz mamy onion swing wings, czyli cebulowe. One z mega przypominają te garlic To nie jest parmezan. Parmezan? No właśnie teoretycznie wyglądają identycznie, ale z opisu tutaj nie, chyba że dali To jest to samo. tak, chyba że dali faila i dali nam to samo. No pachnie tak samo, nie? Czy wyczuwasz tu cebulę? No trochę inny smak. No jest bardziej cebulowy. I też kremowy taki. No, ja powiem ci, że te są takie już ufajdane, że to koniec. Nie ma szans nie ubrudzić się w papajsie. Kurczę, spoko. Taki śmietankowy trochę, nie? I wszystkie takie mega porównywalne. I różne smaki, w zależności co kto lubi. Też bym dał 4 na 7 myślę. No to czwórka. Wszędzie 4-5. Każde skrzydełko 4-5 na 7 bym dał. Szczerze, osobiście, wiem, że się ze mną nie zgodzisz, ale dla mnie najciekawsze te lemon pepper był. No, mi akurat najmniej Okej, to mi on ale nie najbardziej. były złe, nie były Mi on złe. najbardziej, a z tych na przykład jakbym się miał wybrać jedne skrzydełka, to które byś wziął? Te ostatnie? Nie, albo te barbecue, albo te serowo-czosnkowe. Czosnkowe, okej. Czyli serowo-czosnkowe, barbecue i te lemon, nasza topka. Lemon twoja, nie? Ale nie były złe też. Nie Ale po były prostu złe. były spoko? No dobra. To jak mamy brudne ręce, proponuję polecić w te frytki. Frytki z sosem ghost pepper, czyli mamy tutaj sos ghost pepper, nowość jeżeli chodzi o papajsa. Z tego co zrobiłem research w internecie, to myślałem, że on jest z papryczką ghost pepper, bo jest taka papryczka ghost pepper i myślałem, że po prostu on jest na bazie tej papryczki, ale z tego co widziałem to podobno nie, że to jest tylko taki marketingowy chwyt i że możliwe, że tam jest jakiś lekki ekstrakt tylko. Spróbuj, proszę bardzo, a ja ci jeszcze mam dla ciebie niespodziankę. A tu jakieś serie jest jeszcze. Bo mam 200 gramów tego sosu i będziemy maczać bułę później w nim. Bo tak się robi tutaj. Papajs teraz ma tak, że możesz zamówić pełno sosów i sobie maczasz w tym jak normalnie w amerykańskich filmach. Bierzesz sobie sos i sobie takie poprzyklejane takie, nie? Chyba ser tu jest, no. Takie frydeczki. Pozlepiały się trochę. Taki dymny ten sos. trochę. Dymny sos, no trochę barbecue jest chyba. Wydaje mi się, że to jest po prostu barbecue z dodatkiem tam lekko jakiejś tam ostrej przyprawy, ale czuć, że to nie pieprz. Że chyba to jest jakaś tam... Ciężko nawet powiedzieć co to jest, ale mega poklejone te frytki. Ale są chrupiące te frytki, takie lekko. Uważam, że ogólnie jest spoko ten sos. Nie jest zły, ale w ogóle nie jest pikantny taki, no ja nie czuję przynajmniej tego. Są polane serem, tym sosem. No wingsy dla mnie ciekawsze. No, zdecydowanie. Wingsy ciekawsze, tutaj ja bym 3 myślę. Może 3,5, coś takiego bym pociągnął. Ale zobacz ten sos tutaj. Jaki on jest ciemny, halloweenowy sos. Zupka. Teraz będziemy maczać bułę, no bo mamy to właśnie. Chociaż nie wiem, czy jest sens maczać, bo w tej bułę, co my tu mamy, jest też sporo sosu. Od razu kroimy na pół. Nowa pozycja. Jaka bułka, zobacz to. Zobacz jaki przekrój. Patrz to, ogóreczek, mięso. Nawet nie wiem, co jest w środku, zaraz zrobimy research. Testujemy to, wjeżdżamy w to, ale ja to robię tak, jak powinno się zrobić. Czyli maczamy w tym sosie. Zobacz to. Maczasz chamsko w sosie. Czarny sos, halloweenowy. Ale ten sos nie wiem, jakoś do końca mi nie siedzi. Ma ten posmak barbecue, ale faktycznie jest jakaś lekka nuta, która tam przeszkadza. Nie wiem czemu mi się wydaje, że chodzi o tą ostrość, że próbowali dodać jakąś ostrość za pomocą jakiegoś ekstraktu czy papryczki, ale tak średnio to siedzi i powiem ci, że jeżeli tak sobie zamoczysz i sobie pociumkasz ten sos, to faktycznie w dalszej chwili on gdzieś tam faktycznie troszeczkę na gardle jest, ale to nie jest jakieś mocne uderzenie, po prostu taki ostrzejszy ketchup, tylko że czarny. Summa summarum, cała kanapka jest bardzo dobra, ale wydaje mi się, że głównie przez sprawę mięsa, bo jest go naprawdę sporo, jest grube,
jest fajnie opanierowane. I ja lubię kanapki z Popeyesa, lubię mięso z Popeyesa i mi się wydaje, że to robi tutaj robotę niż cała ta kompozycja. Więc dałbym to podobnie jak te wingsy, ale chyba wingsy ciekawsze dla mnie i wyżej bym je dał, więc kolejność możemy zrobić taką, że z nowości z Popeyesa mamy wingsy, bułka, na końcu frytki. Wszystko warte testowania, ale bez szału. Myślałem, że na to Halloween zrobią coś takiego naprawdę mega spektakularnego. Ale zobaczmy, jak sprawdził się McDonald's, bo mamy tutaj pozycję nową. Barbecue. Też ciemny sos, nie aż tak ciemny jak tutaj w tym. Co mamy w środku? Pomidor, mięso, bekon, sałata, sos. Nawet dwa sosy, ponieważ mamy jasny i ciemny, jest plaster sera. I tak się prezentuje przekrój kanapeczki. Dosyć dużo mięsa. To wjeżdżamy i patrzymy, jak się sprawdzi McDonald's. Szczerze, po tym Popeyesie trochę jałowa dla mnie ta kanapka. Właśnie chciałem to samo powiedzieć, że mało Totalnie smaku. bez smaku. Chyba ten Popeyes tak podkręcił. A weźmy ten sos. Zobaczmy, jak zamoczymy w tym sosie. Może ten sos podkręca jednak. Sos Popeyesa w kanapce z maka. Powiem ci, że ten sos podkręca smak. Ale Popeyes dla mnie lepiej wypadł, jeżeli chodzi o to Halloween. To tak. Nie jest zła ta kanapka, ale szczerze mówiąc, no dałbym tutaj z 3 na 7. No. I z nowości McDonaldowych mamy jeszcze ciastko sezonowe. Ciastko o smaku śliwki i cynamonu. Tak się prezentuje, no ciekawe. Taki przekrój tego wszystkiego. No to ci powiem, że mega czarno, to widzę. Spoko, słodkie. Jest śliwkowe, to nadzienie jest takie mocno intensywne. Ma to vibe, jak jecie takie ciasto z kruszanką i macie te śliwki w środku w cieście, to jest podobny posmak w środku, jeżeli chodzi o to ciastko. Tylko z zewnątrz fajna, chrupiąca panierka taka. Dla mnie spoko. Powiem ci, że chyba najwyżej bym to ocenił z wszystkiego. O, ja chyba też. 6 na 7 to bym dał. No, czyli ciastko z maka dzisiaj wygrywa, jeżeli chodzi o fast foody. No ale zróbmy wielkie podsumowanie i zobaczmy, co było najlepsze w dzisiejszym materiale. Pora zrobić podsumowanie. Jeżeli chodzi o najlepsze produkty w tym odcinku, to mamy tutaj dwie opcje do wyboru. Albo wingsy, albo te pierożki z buldaka i postanowiliśmy, że jednak wingsy tutaj wygrywają i wjeżdżają jako item tego odcinka. Oraz rozwiążmy sobie, kto zgarnia wojanka z poprzedniego filmu. Jeżeli nie widziałeś poprzednich filmów, to w ogóle je nadrób koniecznie, ziomek. I wygrywa go Ewa. Więc napisz do mnie na Instagrama. Tutaj się pojawia komentarz Ewy, napisz do mnie na Insta i udowodnij, że to jesteś ty, żebym komuś innemu nie rozdał wojanka. Czekam wojanek, człowieku. Subskrybuj ten kanał, widzimy się wkrótce. Pozdro.